Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz do UK na chwilę i wracasz po 20 latach. To znaczy wcale nie wracasz. A jak do tego doszło? Nie wiem, ale ci opowiem. Do UK wyjechałem w 2006 roku, czyli w czasach, kiedy na świecie nie było jeszcze smartfonów. Dziś smartfona mam i to nie jednego, a nadal tu siedzę. I opowiem Ci, jak to się stało. To nie będzie historia o herbacie z mlekiem, ani też o tym, dlaczego Brytyjczycy kochają kolejki. To zwykła historia emigranta, który przyjechał tu na chwilę i został, bo tak wyszło. Lecimy. Rok 2006. Mam 25 lat, dyplom w ręce, w głowie pełno marzeń, a w kieszeni 500 funtów, czyli klasyczny zestaw na start projektu pod tytułem Życie na obczyźnie. Ale ja nie uciekam i nie szukam pracy na zmywaku czy też na taśmie w hali. Ja po prostu od dziecka zawsze miałem fazę na brytyjskie klimaty. Lubiłem akcent, lubiłem muzykę, a fascynacji moje nie zmąciły nawet te ichnie dziwne brytyjskie gniazdka. Na miejscu był brat, ale szybko trzeba było się ogarnąć. I co? W ciągu miesiąca udało mi się znaleźć moją pierwszą pracę w call center i wynająć pokój. No, normalnie taki sukces, że można by było o tym napisać piosenkę Disco Polo. Na szczęście Nie napisane. i tak to się wszystko zaczęło. Miał być wypad na chwilę, a minęły prawie 2 dekady. Ciekaw jestem, czy Ty pamiętasz, co robiłeś bądź robiłaś w 2006 roku. Bo ja na przykład pamiętam, jak na mundialu w Niemczech nasi się męczyli z Ekwadorem, a potem na tym samym mundialu Zidane przyłożył Materackiemu prosto z bańki. A jeśli Ty przypadkiem planujesz dopiero swoją przygodę w UK, obejrzyj jeden z moich poprzednich odcinków, w którym mówię Ci, jakie 5 rzeczy ogarnąć przed wyjazdem, aby nie zakończył się on szybciej niż myślisz. Jakby co, link jest w opisie oraz w rogu ekranu. UK w 2006 roku, a dziś? To trochę jak porównywać pierwszego Shreka z dzisiejszymi memami. To znaczy, to samo uniwersum, ale jednak jakoś tak inaczej. Londyn był kiedyś bardziej vintage, to znaczy kamieniczki, lokalne sklepy i puby zadymione jak grill w długi weekend. A dziś? Stal, beton, szkło i apartamenty, w których nikt nie mieszka. A puby? No, czyste i spokojne, całkiem jak sale konferencyjne. W 2007 roku wprowadzono zakaz palenia w budynkach i wtedy też palacze przenieśli się na chodniki. Ale za to wewnątrz człowiek wreszcie mógł się poczuć jak na dyskotece w podstawówce. Na ulicach jest więcej hulajnóg niż taksówek, i to w kraju, w którym jazda na hulajnodze jest niedozwolona zarówno na chodniku, jak i na jezdni. Z kolei w metrze jest mniej gazet, natomiast więcej TikToka. I nikt już nie spojrzy Ci wprost w oczy, zresztą nigdy nie patrzył, chociaż teraz zdecydowana większość ludzi woli patrzeć w ekran własnego smartfona. Ale to wciąż Londyn. Nadal jest głośno, różnorodnie i czasami absurdalnie. Po prostu kiedyś było więcej dymu, a teraz jest więcej darmowego Wi-Fi. Zanim pójdziemy dalej, małe ogłoszenie. Czy wiesz, że zdecydowana większość ludzi oglądających mój kanał nie subskrybuje go? Nie wierzysz? Popatrz na statystyki. A jeśli uważasz ten filmik i w ogóle mój kanał za fajny, ciekawy i wartościowy, koniecznie daj łapkę w górę oraz suba i kliknij w dzwoneczek. Napisz również koniecznie w komentarzu, co chcesz zobaczyć na moim kanale. To nic Cię nie kosztuje, a dla mnie to ogromna pomoc w rozwoju mojego kanału. Z góry wielkie dzięki i jedziemy dalej. Na początku Polak to był trochę taki egzotyczny okaz. Coś jak kabanos w wegańskim sklepie. Czyli wiadomo, że istnieje, tylko nie wiadomo po co. Brytyjczycy nas nie znali. Dla nich Polak jawił się jako taki Europejczyk bez filtra. Z kolei dla nas Brytyjczycy to byli tak trochę jak Niemcy, tylko z większym dystansem. Ale z czasem zbudowaliśmy markę. I nie dlatego, że w Premier League mieliśmy Dudka, Szczęsnego i Fabiańskiego, tylko dlatego, że my naprawdę zapieprzyliśmy. Dosłownie, budowa, bar czy biuro, nie było takiego miejsca, którego Polak by nie ogarnął. I nagle okazało się, że Polak to nie tylko tania siła robocza, ale że Polak naprawdę potrafi to ogarnąć. Dużo i dobrze. Być może autor przysłowia Polak potrafi mieszkał na wyspach? Nie wiem. Ale jak Ty wiesz, daj mi znać w komentarzach. Polskie sklepy?
No nadal są, chociaż zamiast polskiej żabki dziś znajdziesz coś bardziej w stylu International Super Express Mini Market, gdzie obok kefiru na półce znajdziesz kimchi i batony proteinowe. A ty koniec końców i tak weźmiesz kabanosy. Przy okazji w Tesco polskie produkty nie wiedzieć czemu lądują na półce z napisem Eastern European. No nie wiem jak ty, ale dla mnie coś tu ewidentnie nie gra. A może przesadzam? Daj znać w komentarzach. Co ciekawe, żadna z moich partnerek nie była Polką. I wiesz co? Język to tylko narzędzie, a niekoniecznie użyteczne w sytuacji, gdy nie ma znaczenia, co kobieta mówi, a zamiast tego lepiej jest patrzeć na to, co kobieta robi. A jeśli ty jesteś kobietą i przypadkiem mnie teraz oglądasz, daj mi koniecznie znać w komentarzach, czy mam rację, czy też nie. Wiesz, co mnie zaskoczyło po latach? Że UK wcale nie jest tak zorganizowane, jak się wydaje. Na papierze może wygląda to perfekcyjnie, a w praktyce? Sorry, the bus was late. We are experiencing delays. Albo There has been a fault. myślałem, że UK jest trochę tak jak Niemcy, czyli Ordnung muss sein, wszystko punktualnie i w ogóle coś gancuś, ale z czasem zauważyłem, że no niekoniecznie tak jest, a już spóźnienia to prawie jak narodowy sport. Mimo wszystko najbardziej zaskoczył mnie Brexit. To wyglądało trochę tak, jakby ktoś nagle powiedział: okej, kończymy ten cyrk, teraz chcemy własny kabaret. I mimo, że Londyn w zdecydowanej większości głosował za pozostaniem we wspólnocie, nagle się okazało, że UK to nie tylko Londyn, bo jeszcze jest reszta kraju, która już tak zorganizowana i postępowa niestety nie jest. A na koniec mnie zaskoczyło to, że tu zostałem, że wytrzymałem, że przeszedłem całą tą drogę od call center poprzez korpo, show business, aż do własnej marki i kanału. I wiesz co? Nawet mi się to podoba. Kiedyś wszyscy mnie pytali, kiedy wracasz? Potem, czy wracasz? A teraz to już nawet nikt mnie nie pyta, tak jakby wszyscy pogodzili się z tym, że wujek Tomek z zamojskiej Starówki nagle stał się Uncle Tom from London. Londyn jest moim domem, a dokładniej Londyn z czasem stał się moim domem. I nie dlatego, że mam tu swój rower, Bikram jogę, kartę Oyster, tylko dlatego, że ja naprawdę czuję się tu jak u siebie, bo mam tu swoje życie, swoich znajomych i swój park, w którym medytuję. A Polska? No tu nie ma co ściemniać. Fakty są takie, że ja byłem, jestem i będę Polakiem. Bo cały czas mówię i myślę po polsku. Bo ja się tam urodziłem i wychowałem. Bo ja cały czas tam mam rodzinę i znajomych, czy też dlatego, że ja tam bywam kilka razy w roku, z tą różnicą, że ja tam nie wracam, tylko odwiedzam. I to jest odpowiedź. Dom to nie miejsce, tylko stan ducha. A mój duch teraz ma kartę NHS. I to była moja historia, czyli UK oczami Polaka po niemal 20 latach. Trochę śmieszna, czasami trochę straszna, ale przede wszystkim prawdziwa. A jeśli ty nadal planujesz wyjazd do tego śmiesznego i strasznego UK, to mam dla ciebie bezpłatnego e-booka pod tytułem Podróż do UK, co należy wiedzieć. To taki praktyczny przewodnik z przydatnymi linkami i masą porad. Jakby co, link jest w opisie pod tym filmem. A jeśli cię zaskoczyłem, rozbawiłem lub po prostu chcesz więcej podobnych opowieści, wiesz co robić. Daj łapę w górę, poza tym kliknij w suba oraz dzwoneczek. Nie zapomnij również o jakimś komentarzu, co by leniwy algorytm wreszcie zabrał się do roboty. A tak w ogóle to wielkie dzięki za oglądanie do końca. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Cheers!